Witajcie moi drodzy widzowie, ranking trudności kampanii oraz siły legendarnych lordów. Jak widzicie, są to oczywiście krasnoludy, które będzie ciężko tutaj wrzucić w rankingu, z tego względu, że krasnoludy mają bardzo dobre perki dla swojej frakcji, efekty frakcji ogólnie są dobre i same krasnoludy są bardzo wytrzymałe, ale i tak będziemy musieli jakoś ich posortować, żeby wybrać te najlepsze krasnoludy. Zacznijmy tutaj od naszego króla, czyli Thorgrima, strażnika uraz. Jeśli chodzi tutaj o efekty frakcji, stosunki dyplomatyczne z krasnoludami na pewno na plus, utrzymanie gwardzistów długobrodych, no jest ok. Plus 3 do gwardzistów też się może przydać, efekty wszystkich zarządzeń są potężniejsze, no i też plus jest taki, że kiedy nam weszły w sumie głębiny, to ten dekret Wielkiego Króla mamy plus 1, więc możemy od razu się zabrać za budowanie głębin. Jeśli chodzi o efekty Lorda, no na pewno jest plus, że odporność fizyczna jest dla gwardzistów, ale to jest w sumie tylko efekt, no sami gwardziści, no nimi się aż tak specjalnie nie gra krasnoludami, bo krasnoludy mają sporo mocnych jednostek. No bierna umiejętność strażnik dla jednostek gwardzistów, no też gdzieś to tam jest powiedzmy plusem. Przejdźmy w takim razie już tak finalnie do po prostu lokalizacji jego i omówienia jego w sumie przebiegu kampanii, samego Lorda, jego artefaktów, no i tego, co on też wynosi dla swoich. No, problem jest u mnie z moim zdaniem taki, że Thorgrima, przez to, że jednak on jest jako król i go noszą, jest go łatwo po prostu osaczyć, wystrzelać, mimo że ten pancerz jest spory, no jest taka opcja, że jednak mogą go wystrzelać. Więc to może gdzieś tam rodzić troszkę większe problemy, ale jeszcze musimy tutaj poruszyć wiele innych kwestii, więc jak już się wczyta gra, to omówimy jego lokalizację. Jeśli chodzi o lokalizację, osobiście bym powiedział, że ona nie jest zbyt prosta. Rozumiem, że krasnoludy mogą skakać przez ścianę, ale problem jest też taki, że dookoła mamy orków, mamy skawenów, którzy robią to samo, więc też musimy zwrócić uwagę na to, jeśli chodzi o kampanię. Przejdźmy najpierw może do samego Thorgrima. Jeśli chodzi o jego armię początkową, na pewno tutaj żyrobombowiec jest dużym plusem. Strzelcy też sobie spokojnie poradzą z jakimiś tam potworami, choć akurat w tym wypadku tutaj za specjalnie potworów na początku nie ma. Ale kusznicy u krasnoludów są ogólnie bardzo mocni, bardzo dobra celność, więc to jest naprawdę ok. Plus walka wręcz też jest powiedzmy nie najgorsza jak na takie jednostki, które możemy rekrutować już na samym początku. No oczywiście mamy gwardzistów długobrodych, no i krasnoludzkich wojowników. Jeśli chodzi tutaj o bohatera, mamy oczywiście strzelca, mistrz inżynierii, który wzmacnia nasze jednostki strzelające dosyć sporo. I tutaj zobaczmy sobie na Thorgrima. No, Thorgrim ogólnie ma bardzo dobre statystyki, w sumie jak większość krasnoludów. Magiczne ataki, ogólnie sporo pancerza, życia też nie najgorzej. Też jeśli chodzi o start w kampanii ma on 5000, gdzie niektórzy krasnoludy mają 6, 10 się zdarzy. Jeśli chodzi o jego tutaj perki, na pewno jego perki są dobre pod względem gdzieś tam gwardzistów i długobrodych, po prostu. Mamy również tempo badań do inżynierów, to jest na pewno też dobra opcja. Ogólnie on ma taki plus, że ma tutaj wsparcie dla wszystkich prawie rodzajów bohaterów, których możemy rekrutować. Odnawia 20% zasięgu ruchu na mapie po kampanii, po wygraniu bitwy. Więc to też jest fajna opcja, że ten ruch u krasnoludów zawsze się przydaje, bo ja tak sądzę, jakieś mam wrażenie, że te krasnoludy bardzo wolno się tutaj poruszają. Jeśli chodzi tutaj jeszcze o niego, mamy dołożenie runicznego pancerza, czyli obronę w zwarciu, atak w zwarciu, siła broni i również jeszcze odporność dla naszych jednostek. Zadania to jest na pewno tutaj u niego bardzo duży plus, z tego względu, że ma 4 aż legendarne itemy do utrzymania armii, do przychodów po bitwie, oczywiście wzmocnienie obrażeń, rekrutacja tańsza, pancerz, oczywiście wzmocnienie znowu, kontrola do wszystkich prowincji, co też się przydaje nawet przy krasnoludach, choć to możemy łatwo zrobić, bo akurat krasnoludy mają dobre budownictwo pod tym kątem. Również mamy więcej odporności fizycznej, mamy też atak w zwarciu do wzmocnienia naszych jednostek 55 metrów, więc też nie najgorzej. No ogólnie te artefakty nie są najgorsze, ale też do topki moim zdaniem nie należą, więc też trzeba na to zwrócić uwagę. A jak pamiętacie, porównujemy tutaj wszystkie krasnoludy, a krasnoludy no, są dosyć potężne, więc musimy też na to zwrócić uwagę. Teraz finalnie porównując na przykład samego Thorgrima,
Ja bym go do najlepszych osobiście nie dał, bo tak jak mówię, on ma wierzchowca, jeszcze tu mamy, no on w sumie jest na wierzchowcu już na samym początku, jak dobrze pamiętam, więc on jest łatwy do zastrzelenia. Same jego perki, same te wszystkie jego gdzieś umiejętności są nie najgorsze, ale tak jak mówię, można go tam gdzieś w miarę szybko dojechać. Osobiście zawsze jak z nim przeciwko niego walczyłem, nie było problemu go pokonać. To większym zagrożeniem nawet Torek i Żelazna Brew był zdecydowanie niż oczywiście Thorgrim. Przejdźmy teraz do takiego omówienia samej kampanii. Jeśli chodzi o samą kampanię, w większości walczymy z orkami, walczymy z skawenami, to z jednej strony orkowie na przykład na krasnoludy to w ogóle nie mają szans, więc jest to bardzo łatwe. Jeśli chodzi o walkę ze skawenami, tu się mogą zrobić delikatne schody, tym bardziej jeśli damy na przykład takiemu Morsowi, tutaj tak samo Rictusowi ogarnąć się trochę i rozbudować, to jest faktycznie problem. Później może dojść do tego, że będziemy walczyć gdzieś tam z ogrami, ale z ogrami nie powinniśmy mieć problemów, tym bardziej, że mamy bardzo mocno strzelców. Więc ogólnie jeśli chodzi o jego kampanię, jest, powiem szczerze, nie najgorsza. Może sprawić na początku trochę trudności ze względu na lokalizację, bo jak się przyjrzymy lokalizacji, mogą nas jednak wziąć od dołu, mogą przeskakiwać nam przez ścianę, więc też łatwo mogą się do nas gdzieś tam dostać, ale mimo wszystko kampania jest ogólnie, no powiem szczerze, w miarę łatwa. Tylko te pierwsze początkowe tury muszą być dobrze przemyślane, ale jak to dobrze zrobimy na początku, to już nie ma żadnego problemu. Tym bardziej, że tutaj są bardzo bogate tereny, jak sobie zobaczycie. W każdym prawie mieście możecie zdobywać drewno, złoto, jakieś tam inne rzeczy. Więc jest tego dosyć sporo, więc o kasę na pewno u krasnoludów nie ma co się martwić. Choć tak jak mówię, lokalizacja może być delikatnym zagrożeniem. Thorgrim oczywiście nie jest najpotężniejszym krasnoludem wśród walki. Jeśli chodzi gdzieś tam o perki, które też daje swoim, czy tam swojej frakcji, też one nie są, bym powiedział, takie topowe. Więc tu, jeśli chodzi o ranking, gdzie go po prostu umieścić, osobiście umieściłbym Thorgrima po prostu w średnia silny, z tego względu, że musimy zwrócić uwagę na to, że jednak jego lokalizacja jest trochę niebezpieczna. Krasnoludy też na samym początku nie mogą tworzyć zbyt wielu armii, więc gdy gdzieś tam ogarniemy, albo właśnie nie ogarniemy tej kampanii na początku, to będzie duży problem, żeby się gdzieś tam odbić i często z tego co zauważyłem, gracze po prostu po 20, 40 turze dostają straszny łomot, no bo te pierwsze tury nie były dobrze przemyślane, ekonomia trochę siadła, zaczęliśmy rekrutować słabsze jednostki, no i jest to zdecydowanie problem. Wiadomo, mamy tam Ungrima, który jest jako wsparcie dla krasnoluda, albo na dole Torek Żelazna Brew, choć Torek Żelazna Brew raczej tam pilnuje bardziej swoich interesów, no a Thorgrim, no niestety sądzę, że musi po prostu zostać w średniej i silny, bo sam Lord nie jest jakiś mega słaby. Choć szczerze powiedziawszy, wrzuciłbym chyba go tutaj do tego. No jakoś, nie wiem, nie przemawia do mnie jako sam Lord, więc osobiście wrzucę go po prostu tutaj, a konkurencja wśród krasnoludów jest dosyć konkretna, więc sądzę, że możemy zostawić go po prostu tutaj. Przejdźmy w takim razie dalej i zobaczmy, co tutaj mamy. Jeśli chodzi o kolejnego, to jest to oczywiście Ungrim, zabójca. Powiem szczerze na samym starcie, że jest to bardzo potężny lord. Z tego względu, że po pierwsze, jeden z najmocniejszych prawie wojowników w całym Total War Warhammer, bardzo wytrzymały krasnolud. I jeśli chodzi o efekty frakcji, oczywiście jego efekty frakcji są do kosztu werbunku, do budowy, do zabójców. Ogólnie zabójcy to jest u niego taki priorytet, czy to jest efekt frakcji, efekt lorda, czy ogólnie po prostu sam gameplay. Więc tutaj, jeśli chodzi o to, no jest zdecydowanie ciekawie. Możemy oczywiście już go wczytać, bo tutaj tych perków nie ma aż tak dużo, więc nie ma co ich omawiać. A ważniejszy zdecydowanie jest tutaj lord, jego lokalizacja i oczywiście to, jak wygląda po prostu przebieg kampanii. A jak dla mnie jego przebieg kampanii to jest chyba jeden z najbardziej bezpiecznych wśród krasnoludów. Z tego względu, że jest po pierwsze w górach, ale takich dobrych górach, bo z dołu mogą zaatakować go ewentualnie wampiry, ale jeśli chodzi o krasnoludy kontra wampiry,
no krasnoludy sobie bez problemu radzą z wampirami. Tu wydaje mi się, że nie ma żadnego problemu. Tym bardziej jeśli mówimy właśnie o Ongrimie, który ma bardzo dobre utrzymanie, koszty werbunków w ogóle dla zabójców ma na start 10 000, więc on jest w stanie sporo ogarnąć. Jego garnizon też jest taki nie najsłabszy w samym mieście. Jeśli chodzi o samego Ungrima, bo mu musimy się bardziej przyjrzeć, no jeśli chodzi o artefakty, ma on bardzo potężne artefakty, bo jak sobie zobaczycie, lokalna prowincja, pancerz, obrona, no magiczna obrona, zobaczmy, że też 100 dyscypliny, 120 pancerza, mamy jeszcze perki, 30 przeciwko dużym jednostkom, oczywiście doświadczenie tutaj możemy zdobyć jeszcze dla naszych jednostek, z którymi w większości gramy. Obrona w zwarciu ma 50, to już by miał 60, 65, no magiczne obrony jeszcze więcej, odporność na ogień, również jeszcze utrzymanie, przychody z łupów, znowu koszty werbunku, mimo że już ogólnie jeśli będziemy rekrutować samych zabójców mamy tam 50%, ataki magiczne plus wzmocnienie jeszcze przeciwko dużym wrogom, ale mamy jeszcze coś takiego jak topór Dargo, no i tu mamy dodatkowo jeszcze przeciw dużym wrogom, więc tam już jest naprawdę bardzo dużo tego. Obrażenia broni 50% przebijającej, pancerz, więc to też jest duży plus. A jeszcze jak sobie zobaczymy już umiejki, to w ogóle się tutaj ciekawie zaczyna, bo mamy tutaj wzmocnienia, jak sobie zauważycie, względem właśnie ataku zwarciu, znaczy siły broni po prostu, obrażeń przebijających, odporności fizycznej, a tak samo w zwarciu mamy wzmocnienia przeciwko na przykład zielonoskórym, z którymi często walczymy, na chaos również. I jeśli chodzi tutaj o same zabójca, no to jak sobie zobaczycie, tu mamy kolejne wzmocnienie siły broni, wzmocnienie bardzo mocne, bym powiedział, wzmocnienie i premie dla naszych właśnie jednostek zabójców. I na tych zabójcach się strasznie to wszystko tu opiera i te wzmocnienia są bardzo mocne, bo mamy po pierwsze u góry i na dole, więc u niego można wyciągnąć, no wydaje mi się, że z 1000 spokojnie siły broni, plus będzie bardzo on twardy, ten krasnolud, więc ciężko jest go po prostu zabić. Jeszcze mamy czerwoną zagładę, która zdejmuje mu obrażenia, raczej obronę w zwarciu, ale daje mu ogrom siły broni, więc sądzę, że 1000, nawet 1500 przy dobrych artefaktach spokojnie jesteśmy w stanie tutaj ogarnąć. Więc tu, jeśli chodzi o to, no jest on naprawdę zdecydowanie potężny. No, sądzę, że pokonałby pewnie każdego prawie lorda, jakbyśmy to gdzieś tam dobrze rozegrali. Choć teraz, jeśli chodzi o Total War'a, mamy tych lordów niektórych bardzo potężnych, tylko kwestia, że tutaj też artefakty dają mu bardzo dużą przewagę i ta premia przeciwko dużym wrogom, a w większości duzi wrogowie, demony są takie mocniejsze niż na przykład zwykli gdzieś tam bohaterowie. Jeśli chodzi o jego lokalizację, bo to jest ważne, jak mówiłem na początku, lokalizację moim zdaniem ma on bardzo dobrą, więc nie powinien się tu przejmować. Walczy on z orkami, może bardzo szybko tutaj pokonać orków bez żadnego problemu, nawet jak komputer już nim gra, to bez problemu niszczy orków. Raczej mi się nie zdarzyło, że orkowie go dojechali. Więc tutaj może bardzo łatwo sobie ogarnąć, ma też bogate bardzo tereny, może zejść w dół i cisnąć jeszcze więcej orków, albo krasnoludy chaosu, co tu już jest troszkę większym na pewno zagrożeniem. Choć krasnoludy chaosu, jeśli są na samym początku, to one są słabe. Niezależnie czy gracie na legendarnym, czy zagracie na normalnym, one są ogólnie w miarę słabe. Krasnoludy chaosu, gdy się troszkę rozkręcą, no to robią się troszkę problemy. Ale możecie też zagrać tak bardziej defensywnie i po prostu bardziej się ułożyć pod kasę i na przykład rozwalić tych zielonoskórych, zejść sobie w dół, tu pomóc Thorgrymowi, przejąć go i na przykład zniszczyć całą tą linię, a potem się zabrać za krasnoludy chaosu, więc możliwości jest sporo. Jeśli chodzi o krasnoludy, to wiadomo, lepiej się wybierać w prawą stronę niż w lewą, bo mamy tutaj gorsze też tereny i sprawia to wtedy większy problem, więc moim zdaniem, jeśli chodzi o niego, no on jest bardzo potężny, perki są mocne, lokalizacja kampania jest bardzo łatwa. Wiadomo, jeśli chodzi o automat i sobie zaatakujecie tutaj, no musimy uważać na to, że jak będziecie walczyć, zabójcy nie mają pancerza, więc będą pewnie otrzymywali, no takie powiedzmy nie najgorsze straty, choć tu aż jestem zdziwiony, że takie dziwne straty były. No ale mimo wszystko, jak gracie standardowo nimi,
jest to bardzo duży plus, bardzo fajnie się nimi gra, bo też to mają jednostki tych zabójców i one mają jakby szybką tą piechotę, bo macie 44 prędkości, jak na krasnoluda jest sporo, a nie na przykład 30, które się wlecze, a krasnoludy są bardzo potężną frakcją z tego względu, że mają artylerię mocną, strzelców, mają tak samo wsparcie magii runicznej i również samych lordów, bohaterów bardzo twardych, więc możliwości na ogrywanie, na toczenie bitew jest tu sporo. Więc jak dla mnie Urglim powinien na pewno zdecydowanie być w, szczerze powiedziawszy, najłatwiejszej kampanii i tak samo w po prostu silnym lordzie, bo to jest bardzo silny lord, bym nawet powiedział. Więc tutaj zdecydowanie można go wrzucić i nie będzie to dla niego żadna strata. I przejdźmy w takim razie do bardzo ciekawego krasnoluda, który oczywiście ma duchy w swoim oddziale. Jest to oczywiście Belegar. No Belegar ma jeden taki mankament, który może bardzo stresować na przykład początkowych graczy. Jest to na pewno taki, że utrzymanie plus 50 do czasu odbicia karak 8 szczytów. Karak 8 szczytów w większości przy dobrych lotach do 20 tury jesteście w stanie ogarnąć. Tylko że walka o sam ten właśnie karak no może być dosyć trudna. Najlepiej mieć na pewno dwie armie, choć dzięki temu, że mamy teraz erę rozrachunku, jesteśmy w stanie trochę się wspomóc dobrymi jednostkami, których nie jesteście w stanie tak szybko zrekrutować. Na przykład jakąś tam artylerią mocniejszą, jakimiś gwardzistami i wtedy możemy troszkę łatwiej wygrać walkę. To już walczymy przeciwko zielonoskórym, więc to aż takiego dużego dramatu moim zdaniem nie ma. Jeśli chodzi tutaj właśnie o kolejne rzeczy, no oczywiście wyjątkowa ścieżka budynków Karak 8 szczytów, start właśnie z 4 przodkami klanu, to tak jak mówiłem o tych duchach, dekret na starcik, szansa na zablokowanie ostrzału, to mamy już efekty lorda, oczywiście armia. No sam Belegar jest bardzo twardym krasnoludem i bardzo wzmacnia swoje jednostki, więc to jest na pewno dosyć dobre. Dyscyplina podczas walki z zielonoskórnymi ogrami i skawenami. To jest ogólnie spoko, bo w większości jesteśmy otoczonymi tak zielonoskórymi ogrami i skawenami i to jest taki powiedzmy najczęstszy wróg dla nas. Przejdźmy teraz może do jego kampanii, żeby tak już bardziej szczegółowo go omówić i go po prostu umieścić w naszym rankingu. Ja osobiście Belegarem parę razy gdzieś tam grywałem i no raz zraszowałem na ten Karak 8 szczytów, już nie pamiętam w której turze mi się go udało zdobyć, no ale sama walka była bardzo długa i wyczerpująca. Gdyby szczerze powiedziawszy jakby bonusy tych jednostek z ery rozrachunku, no mogłoby być trochę ciężko, bo jak dobrze pamiętam tam się dostało działo ogniowe, a działo takie ogniowe na orków to jest po prostu zbawienie wręcz. Więc na pewno to dużo nam daje. Jeśli chodzi o jego początkową armię, jest ona nie najgorsza, bo składa się chociażby z tych duchów, które mogą dosyć sporo ogarnąć tematu. Tak samo Belegar jest cholernie twardy, sama jego tarcza jeszcze 75% bloku, więc to jest taki, powiedziałabym, mały czołg, którego ciężko jest po prostu zabić, zniszczyć. Jeśli chodzi o samego Belegara i jego tutaj na przykład itemy, mamy oczywiście dwa itemy. Mamy itemy, które wzmacniają nam atak zwarciu, siła broni, premia szarży, ataki mamy magiczne, oczywiście hajs dostajemy większy, no i jeszcze mamy tarcza oporu, czyli ogólnie mamy bonusy do pancerza, obrony, no i po prostu do walki. Nie ma tutaj, bym powiedział, jakichś mega szałowych tych itemów, bo jak sobie zerkniemy na przykład na to, co mieliśmy przed chwilą, chociażby u Ungrima, no to jest troszkę, jakbym powiedział, delikatna przepaść. Już nie porównując Thorgrima, który ma oczywiście 4 artefakty. Jeśli chodzi tutaj o na przykład jego umiejętności, no to mamy umiejętności do rekrutacji, dyplomacji, doświadczenia jednostek, więc możemy tych jednostek dosyć sporo rekrutować, więc jest to na pewno duży plus. Minusem, jak dla mnie, troszkę jest tutaj zdecydowanie ustawianie bonusów dla jednostek, które nie są wybitnie mocne, bo górnicy, strażnicy może na początku coś tam jeszcze więcej zrobią, ale no niestety, tak jak mówiłem, krasnoludy mają taki zasób jednostek, że ci górnicy, strażnicy, no tak średnio są tam w ogóle potrzebni. Są to potem bardzo miękkie troszkę jednostki i będzie jakaś troszkę średniej jakości jednostka i już mamy zdecydowanie problem.
Na pewno jest plus taki, że tak jak mówiłem, on jest bardzo twardym bohaterem i ma dużo wzmocnień. Oczywiście mamy też jeszcze, tak jak mówiłem, potężny kamień przysięgi, czyli jest znowu wzmocnienie naszych jednostek, jeszcze nadanie naszym jednostkom świetna obrona przed szarżą, więc to jest fajne, bo każda jednostka, obojętnie jaka to będzie, nie ma w ogóle szans. Tu mamy również wzmocnienie naszego Belegara i osiąga on też zawrotne ilości siły broni. Tak samo również ataku zwarciu, bo 130 sądzę można prawie u niego wyciągnąć z artefaktami, ze wszystkim, więc to jest naprawdę bardzo dużo, więc jeśli chodzi o likwidowanie innego lorda, sądzę, że bez problemu sobie poradzi. Bardziej, że jego obrona w zwarciu też tam jest dosyć spora. Na pewno jeśli chodzi o resztę jakichś takich rzeczy, podsumowując, że umiejętności on nie ma jakichś mega topowych dla na przykład wzmocnienia swojej pozycji, swojej armii, takich wyjątkowych, tylko bardziej tak standardowo. Jeśli chodzi o samego lorda, no nie jest na wierzchowcu, więc tak jak mówiłem, to jest taki mały czołg i go ciężko jest po prostu pokonać i mamy dużo czasu, żeby wykorzystać na przykład faktycznie nawet tych strzelców, jakieś tam artylerię, tych górników, no cokolwiek możemy tutaj zrobić. Jeśli chodzi o jego lokalizacja na pierwszy rzut oka nie wygląda tragicznie, ale z drugiej strony jesteśmy strasznie rozdziałani i jeśli byśmy chcieli pokonać przejście między jedną a drugą osadą, jest to po prostu bardzo daleko. Jest na wyższych poziomach trudności, gdy coś pójdzie nie tak, jest to ciężko utrzymać, bo skrak siepacz idzie oczywiście w dół, więc tu mamy ogry. No, jeśli chodzi o wampiry, no tu wydaje mi się, że nie jest to problem, ale mamy jeszcze skawenów, którzy oczywiście też przeskakują. Jak coś pójdzie jeszcze nie tak, jest możliwość, że elfy nas nie będą lubić i robi się tutaj dosyć ciasno na bardzo małej lokalizacji. Musimy też dosyć sporo kółeczek tutaj sobie biegać, więc jest to też na pewno uciążliwe. Więc osobiście jeszcze ten minus za utrzymanie tych jednostek też nie jest moim zdaniem za ciekawy. Jeśli chodzi o Karak 8 szczytów, to on jest oczywiście tutaj, więc jak sobie zobaczycie, no kawałek jest, żeby się tam jednak wybrać. Osobiście sam Lord moim zdaniem nie jest jakiś wybitnie słaby, ale no niestety jego kampania jest trochę tragiczna, bo jego armia też początkowa nie jest jakichś wybitnych lotów, nie mamy ani jakiejś dobrej artylerii, strzelców mamy szczerze powiedziawszy 2 oddziały strażników, więc to też nie jest nic jakiegoś za specjalnego względem krasnoludów. Więc tutaj osobiście, jeśli chodzi o jego kampanię, sądzę, żebym go umieścił, no trochę się tak waham, zastanawiam, żeby go jednak umieścić między średnią, choć kurczę, no osobiście dam go po prostu trudna i silny, z tego względu, że no kampania o niego jest trudna, bo po pierwsze to utrzymanie jednostek, po drugie zbyt wiele możliwości, że komputer nas może z jakiejkolwiek strony prawie dojechać. Poruszanie się po jego początkowych terenach też nie jest zbyt szybkie, bo tam przeważnie jest 2 do 4 tur, żeby się dorwać i obronić jakieś miasto. Armia początkowa też nie jest jakaś wybitnie mocna. No armia na pewno, tak jak mówię, go chroni to, że on jest bardzo wytrzymały, ma te 4 duchy na początku, ale jeśli chodzi tutaj o kwestie jednostek, które gdzieś tam pozostałe, no to jest tam dosyć słabo i sądzę, że powinien dostać trochę jakieś ciekawsze jednostki na początek. Te perki, które też ma tam do rekrutacji, to też nie jest nic ciekawego. Więc powiem szczerze, no tak to po prostu wygląda. Pamiętajmy, że musimy porównywać jednego krasnoluda z drugim i no, patrzeć na to tak dosyć ogólnikowo, no bo jednak musimy patrzeć na lokalizację, musimy patrzeć na armię, musimy patrzeć na samego lorda. No tych współczynników jest dosyć sporo, no więc tak to niestety, moi drodzy, wygląda. Przejdźmy w takim razie do kolejnego krasnoluda, o którym będzie można trochę więcej powiedzieć, bo jest to, sądzę, krasnolud, którym może nie każdy lubi grać, albo nie każdy w ogóle nawet zagrał. Jest to oczywiście Grombrindal, który ten to w ogóle ma lokalizację bardzo ciężką, ale jeśli chodzi o samego tutaj Grombrindala, no efekty frakcji są nie najgorsze, bo walka podczas elfami mamy 20% siły broni, co jest dobre, bo tam jednak z elfami walczymy bardzo dużo. Moim zdaniem ten efekt frakcji powinien jeszcze sięgać nawet chociażby te 20% przeciwko właśnie chaosu, ogólnie frakcją chaosu, z tego względu, że z elfami i chaosem walczymy tam non-stop.
więc no to jest na pewno byłoby dla niego przydatne. Może przywołać siłę bogów, to jest dobre, bo możemy otrzymać bardzo mocne wzmocnienia zależne gdzieś tam od kasy, od jednostek, więc to jest na pewno bardzo fajny efekt. Szansa na unik kopania tuneli jest to, sądzę, przydatne, ale czy aż tak bardzo? Nie sądzę. Znaczy, no na pewno jest plus taki, że szansa na unik daje nam to, że jednak jak mamy armię strzelców, nie wpadniemy w jakąś zasadzkę, żeby tych strzelców szybko nam wybili, no to może powiedzmy jeszcze jest jakiś sens. Dyscyplina, obrona w zwarciu dla armii, ok. I zasięg wsparcia, no to też powiedzmy jest nie najgorzej. W takim razie przejdźmy już do samego Grombrindala. Tak jak mówię, jest to krasnolud, którym nie każdy oczywiście grał, chciał zagrać. No jest to na pewno, powiem szczerze, ciężka lokalizacja. Sam krasnolud jest moim zdaniem ok, tym bardziej, że perki, wzmocnienia, wszystko gdzieś tam do kampanii wychodzi zdecydowanie na plus, plus te przysięgi, które tych przodków, no jest ogólnie moim zdaniem ok. Jeśli chodzi o armię początkową, nie jest najgorzej, powiem szczerze, nie jest najgorzej, tą armią da się tam wyrzeźbić. Na pewno problemem są przeciwnicy, że jednak jest tam chaos, jest tam mroczne elfy, a mrocznych elfów wręcz jest tam od groma. Jeśli chodzi o armię początkową, jest bardzo dobra. Można powiedzieć nawet, że bardzo dobra. Mamy sporo jednostek strzelców różnej maści, bo gromowładni, którzy mają bardzo dobre przebicie pancerza, kusznicy z zasięgiem oczywiście, jeszcze żyrokoptery, mamy żelazne smoki, które są przydatne. Sam Grombrindal jest bardzo mocnym wojownikiem, krasnoludem, jeśli chodzi tutaj o jego perki. No i również ma coś takiego, że Grombrindal nie czuje strachu i może to narzucić na swoje jednostki i jednostki są bardzo potężne. Dodatkowo, jeśli chodzi tutaj o jego perki, umiejętności, to jest moim zdaniem bardzo duży u niego plus i szczerze powiedziawszy to go troszkę ratuje w niektórych sytuacjach, że mamy zasięg na kampanii, mamy też wzmocnienie naszej armii, zmniejszenie, możemy szybciej go rekrutować, no ale to jest bardzo mocne. Powołać inżynierów, no zobaczcie sobie te wzmocnienia, plus 20%, obrona jeszcze, amunicji więcej, no jest to mega OP. Tak samo prędkość dla jego armii, gdzie będziemy mogli szybciej rozlokować, więcej czarów, których możemy wrzucić i wrzucić więcej obrony. Tak samo jego perki dolne są bardzo potężne, bo tutaj mamy doświadczenie do jednostek, werbunek i to jest wszystko we frakcji. Pamiętajcie, że to jest wszystko we frakcji, więc to jest bardzo potężne. Sam tutaj Grombrindal jest bardzo wytrzymały. Mamy jeszcze dodatkowe wzmocnienia do niego. Samą aurę wytrzymałości, gdzie daje naszym sojusznikom. Jeśli chodzi o artefakty, ma też bardzo wysokiej jakości artefakty, bo mamy tutaj artefakty do obrony, utrzymania, ataku, zwarciu. Ogólnie można bardzo dużo odporności fizycznej tutaj wyciągnąć, bo nie dość, że mamy tam z perków z umiejętności, mamy jeszcze tutaj odporności na magii, to już w ogóle sięgamy ogromnie dużo. Tak samo możemy dyscyplinę podnieść naszym jednostkom, co też jest bardzo dobre, choć krasnoludy i tak mają bardzo duże tutaj dyscypliny. Szansa na przechwycenie armii, co no tu akurat może nie jest aż tak wybitnie potrzebne, że tu nie ma za specjalnie dużo skoczków, ale jest to naprawdę bardzo dobra opcja i fajnie, że te 4 artefakty jednak ma. Ja osobiście jak grałem Grombrindalem, to mi się grało nim chyba najciekawiej ze wszystkich krasnoludów, bo był bardziej wymagający, było trzeba naprawdę przemyśleć. Nie lecieliśmy za przeproszeniem na pałę do przodu, więc kampania była jedna z najciekawszych. Tak samo teraz, jak mamy te dekrety, możemy, wydaje mi się, więcej tutaj poszaleć. Lokalizacja jest na pewno dla niego trudna, ale armia jest bardzo mocna na początek, więc jeśli nie zmarnujecie potencjału armii na początek, to jesteście w stanie dużo zrobić. Wiadomo, jak sobie zerkniemy tutaj na wersję, za specjalnie nikt tutaj za nim nie przepada, więc sojusze musimy gdzieś tam tworzyć tak delikatnie. Musimy na pewno zwracać na to uwagę. Powiem szczerze, że osobiście jako lorda no lubię go. Jest bardzo potężny, perki ma dobre. Do walki wręcz sobie też poradzi bez problemu. Więc jeśli chodzi o lorda, artefakty, mogę uznać, że jest naprawdę bardzo mocny. Tak samo jego mechanika, którą tutaj posiada, na pewno jest bardzo duży nacisk na plus dla kampanii samej i przebiegu tej kampanii. Więc osobiście, jeśli chodzi o niego, umieszczę go no średnia i silny. Z tego względu, że tak. Kampania jest na zasadzie trochę Thorgrima, tylko że tutaj mamy już mocniejszą armię na początek, mamy więcej wzmocnień takich naprawdę praktycznych i które dają nam wielką jakąś różnicę w kampanii, więc to na pewno jest na duży plus.
Sam Lord moim zdaniem jest dużo mocniejszy niż taki Thorgrim. 4 artefakty, które też mega mocno go wzmacniają. Sądzę, że jakby walczył Grombrindal z Thorgrimem, bez problemu by go tam docisnął. Jeśli chodzi tutaj o porównanie naszych tutaj krasnoludów, no lokalizacja gdyby była trochę lepsza, zdecydowanie pewnie byłby nawet na łatwiej i silny, ale tutaj jeśli też chodzi o ciekawość kampanii, powiem szczerze, że to jest najciekawsza kampania ze wszystkich krasnoludów. Jeśli ktoś lubi łatwiejsze kampanie, to oczywiście będzie miał tutaj do wyboru. Przejdźmy w takim razie może dalej i już tutaj nie męczmy tego Grombrindala, on już i tak ma wystarczająco dużo siwych włosów i ciężkie życie. Więc jeśli chodzi o kolejnego krasnoluda, którego tutaj mamy, jest to oczywiście Torek Żelazna Brew. Z jednej strony niektórzy mówią, że on jest tak najbardziej bezpiecznym krasnoludem, co osobiście mogę się tutaj zgodzić z tą opinią, bo jakby nie patrzeć, Torek Żelazna Brew ma dobrą lokalizację na mapie. Jeśli chodzi o efekty frakcji, sądzę, że tu nie ma szału, bo efekty frakcji jak dla niego są takie se. Utrzymanie kowali run, no dobra, ale też tych kowali run nie będziemy mogli w momencie rekrutować nie wiadomo jakie ilości. Poziom do awerbowanych na pewno jest dużym plusem. Efekty Lorda, oczywiście pancerz, przebicie i skrócenie czasu przeładowania dla baliz, mścicieli, kuszników. To jest bardzo ładny perk dla niego, bo jest bardzo przydatny, tym bardziej, że u niego się bardzo dużo skupiamy na kusznikach, na artylerii, bo walczymy z bardzo dużymi ilościami jednostek przeciwnika, więc jest to na pewno bardzo przydatne. Sam Torek Żelazna Brew jest bardzo mocnym krasnoludem, ma nawet dobre artefakty, jakby tak na to zerknąć. Oczywiście jest bardzo twardym znowu krasnoludem, mamy też dodatek, że używa magii, więc to też jest na pewno dobra opcja. Lokalizacja, w której się znajduje wrogów, to przeciwko których gdzieś tam ma, są w większości bardzo miękkimi wrogami, bo są tam orkowie, wampiry, królowie grobowców oczywiście. No z takich twardszych wrogów na pewno gdzieś tam Skarbrand, no ale Skarbranda akurat krasnoludy to się moim zdaniem w ogóle nie obawiają. Tak samo jeśli chodzi o jaszczury. Jaszczury na początku są bardzo słabe, a jeśli chodzi tutaj jeszcze o niebieską jaszczurę, raczej nie ma opcji się rozegrać, gdzieś tam rozkręcić nawet bardziej. Jeśli chodzi na przykład o Wurzaga, który oczywiście został tutaj przeniesiony. Jeśli on wykończy Talaguę, to nawet dla nas jest wygodniej, bo u nas jest wygodniej walczyć oczywiście z Wurzagiem niż na przykład z jaszczurami. Więc ogólnie jeśli chodzi o lokalizację, on ma bardzo fajną, bezpieczną. Jak zrobimy tutaj garnizon i tutaj garnizon, to szczerze powiedziawszy nikt nie jest w stanie się w ogóle przebić, więc obronę jaką możemy tutaj wystosować jest po prostu potężna. Oczywiście tutaj większość frakcji nawet nie ma opcji przeskakiwania przez ściany, bo jak wykończymy orków, no to szczerze powiedziawszy, no Skaweni to poboczna frakcja Skawenów odlatuje. Jedynym większym zagrożeniem na późniejszym etapie gry jest Kairos, tkacz z przeznaczenia. Choć jeśli chodzi tutaj o tkacza przeznaczenia, tutaj strasznie Oxolot go ciśnie, więc tu jest mała szansa, że on jakoś za specjalnie coś tu ogarnie, więc niż on się tutaj powiedzmy przerzuci na tą po prostu wysepkę małą, no to my możemy to wszystko tutaj bez problemu podbić. Są tu bardzo bogate tereny, niezbyt korzystne jakby nie patrzeć dla krasnoludów, jeśli chodzi o tą lokalizację. Jest to trochę śmieszne, ale nieważne. Więc lokalizacja jest tu taka ciekawa. Możemy tak samo iść sobie tutaj przy tej stronie i wszystko podbijać bez żadnego problemu na krasnoludach. Więc jeśli chodzi o samego tutaj Torka, możemy zerknąć, jeśli chodzi najpierw o itemy. No itemy są dobre, bo ma roztrzaskany pancerz, co jest przydatne, żeby gdzieś tam wykańczać oczywiście lordów. Wzmocnienie, oczywiście jeszcze jest Brak Rak, czyli uderzenie błyskawicy jako ostrzał. Wzmocnienie naszych sojuszników w pobliżu. No tutaj możemy osiągnąć ogólnie bardzo ładne odporności. Ogólnie Torek, Żelazna Brew, jeśli gdzieś tam powrzucam mu też jakieś runy na odporności, na pancerz, wyciąga naprawdę bardzo ładne statystyki. Jak widzicie, to jest taki, bym powiedział, czarodziej, nawet nie aż tak potężnie ubrany. Tutaj na pewno jak dla mnie minusem jest troszkę to, że jednak ma tego wierzchowca i jest to trochę problemem. Z tego względu, że jednak jakby nie patrzeć, problem się robi. Jeśli chodzi tutaj o jego umiejętności wzmocnienia, na pewno dużym wzmocnieniem jest to, że on bardzo ma duży nacisk na magię runiczną i mamy czas odnowienia bardzo gdzieś tam poskracane, tak samo dla naszych jednostek innych magicznych, dla tych kowali. Tak samo czas budowy, koszty budowy są zniesione na lokalnych prowincjach.
Również mamy dodatkową tutaj runę zadająca obrażenia, więc to też jest duży plus odporności na ostrzał. Wzmocnienie oczywiście naszych kuszników, co wychodzi bardzo dobrze, bo kusznicy są dobrymi naprawdę jednostkami. Ale finalnie jakbyśmy się tak przyjrzeli, te wzmocnienia też nie są jakieś mega wybite na przestrzeni innych krasnoludów. Jakbyśmy porównywali inne frakcje, to pewnie jest tu duża różnica między innymi frakcjami, ale porównując tutaj krasnoludy, to jakiegoś też ogromnego szału tutaj oczywiście nie otrzymujemy. Więc też musimy zwrócić na to uwagę. Jeśli chodzi o armię początkową, jest no po prostu przystosowana bardziej do jego mechaniki, którą się tutaj gdzieś zajmujemy. Czyli po prostu strzelcy, utrzymać pozycję, wzmocnić nasze jednostki piechoty magią i spokojnie się poprzebijać. Jeśli chodzi tutaj o początkowe walki, na pewno nie są zbyt proste dla niego, bo jak sobie tutaj nawet zaatakujemy pierwszą już tutaj armię, no to tu mamy oczywiście przeciwko pajączka, więc tu straty, jakbyśmy zrobili automat, są ogromne i nawet nie jesteśmy w stanie dalej iść tutaj na tej kampanii. Więc tu walkę na pewno musimy toczyć. Początek może być ta pierwsza walka, szczerze to jest jedna z takich trudniejszych walk na początek, ale później to już idzie bardzo łatwo. Jedynie co czasem może być problemem, że jednak królowie grobowców mają dobrą artylerię, mają szaptych z wielkimi łukami i to też może być dla krasnoludów delikatny problem, ale finalnie kampania u niego jest dosyć bezpieczna. Tylko tak jak mówię, ta pierwsza walka jest trudniejsza. Jeśli chodzi o wampiry, o tą stronę nie musicie się w ogóle martwić. Sądzę, że tutaj również problemem mogą być tutaj te frakcje, czyli Skaven, ewentualnie Skarbrand, jeśli nie ogarniecie, ale ciężko jest nie ogarnąć ze Skarbrandem, bo go kusznicy to zjadają w momencie. No, Skarbrand nie ma tyle pancerza, więc jest łatwy do pokonania. Jeśli chodzi o to, gdzie go umieścimy w rankingu, no to jest bardzo ciekawa sytuacja. Osobiście powiem tak, jeśli chodzi o Lorda, nie sądzę, żeby był on najpotężniejszy. Sądzę, że Urgrim osobiście jest mocniejszym Lordem. Jeśli chodzi o przebieg jego kampanii, o bezpieczeństwo, sądzę, że zdecydowanie jest on tutaj. Z tego względu, że mam bardzo słabych wrogów dookoła. Wampiry, królowie grobowców, jak zabijemy Lorda, bohatera, to oni w większości sami się wykruszą, a zabicie bohatera, lorda, czy to z wampirów, czy z grobowców, przy takim torku żelaznej brwi nie ma w ogóle żadnego problemu. Więc to zdecydowanie możemy uznać za łatwą kampanię, jest to dosyć bezpieczna kampania, jest to odizolowany od takich mocniejszych frakcji, bardziej nieprzewidywalnych frakcji, więc sądzę, że tutaj spokojnie jego kampania jest ogólnie łatwa. Tym bardziej jeśli sobie jeszcze zerkniemy na momencik na mapę, no on ma, jeśli chodzi o kasę, tutaj bez żadnego problemu idzie do przodu. Mamy też możliwość bardzo szybko dobrania się do długobrodych, którzy jak widzicie po statystykach, no mają, bym powiedział, zabójcze statystyki. Wybudujemy ten budynek, wybudujemy jakieś katapulty i szczerze powiedziawszy możemy rura do przodu i nie ma żadnego problemu. Więc sądzę, że jeśli chodzi tutaj o tą kampanię, jest ona bardzo łatwa. Jeśli chodzi o samego Torek Żelazna Brew, nie jest to najpotężniejszy lord pod względem ani itemów, ani pod względem umiejętności, ani pod względem po prostu samego lorda. Są po prostu mocniejsi, którzy mają też mocniejsze wzmocnienie dla naszych armii, więc tutaj zdecydowanie sądzę, że jest to wszystko uzasadnione. Pamiętajcie, że to też jest moja opinia, każdy możemy oczywiście mieć inną. Śmiało wypowiadajcie się odnośnie opinii o krasnoludach, czy tam też innych frakcjach, filmiki się będą pojawiać, bo jest to też zawsze fajna ciekawostka dla mnie poczytać na przykład dlaczego tak, dlaczego nie tak. I tak samo dla osób nowych, które dopiero gdzieś tam zaczynają, jest to na pewno bardzo przydatne, więc... Jeśli chodzi o ostatniego krasnoluda, czyli Malakai Majkajson, no oczywiście najnowszy w miarę krasnolud. Efekty frakcji, no tutaj oczywiście Malakai ma dostęp do właśnie bardzo mocnych ulepszeń machin wojennych, artylerii oraz bierze udział w wyjątkowych, legendarnych bitwach, o których chwilkę też powiem. Rozpoczyna oczywiście kontrolując Gotreka i Felixa, czyli bardzo mocnych wojowników. Oczywiście koszt utrzymania artylerii i latających machin jest zmniejszony. Tak samo doświadczenie jest zwiększone, więc to jest naprawdę bardzo mocne. Same efekty Lorda, to, że już posiada jednak ten statek. Mamy tutaj szaleńczą amunicję, czyli wzmocnienia. Możemy wzmocnić bardzo mocno jednostki. Siła pocisków dla artylerii latających machin to jest w ogóle bardzo potężny, powiem, Lord pod względem tego,
jak wzmacnia swoją frakcję i niezależnie czy to jest wzmacnianie od samego Lorda, czy to jest po prostu wzmocnienie jakby frakcyjne, jest bardzo OP. No, jest to jeden chyba z takich bardzo prostych krasnodów, mimo że zaczyna w takim, no, niezbyt przyjemnym miejscu i poruszanie się jest tam na pewno zdecydowanie trudniejsze. No i tych wrogów jest sporo, bo jednak zaczyna przy wodzie, więc no, wrogowie jednak mogą tam do nas przeskakiwać przez wodę bardzo szybko. Ale to jest moim zdaniem najmniejszy problem. Na pewno możemy bardzo dużo kasy zarobić na nim, bo wrogów mamy bardzo łatwych przeciwko, bo jak mamy strzelców, ogólnie opieramy się na tym, no to ci wrogowie, którzy są dookoła, nie są żadnym problemem. Jeśli chodzi tutaj o samego Malakai Kaysona, jeśli chodzi o samą walkę, no jest to oczywiście strzelec. Ja za strzelcami osobiście nie przepadam. Ale jeśli chodzi o samego strzelca i te wzmocnienia i siłę pocisków, którą możemy wyciągnąć, na potwory, na duże jednostki na pewno się dobrze sprawdzają. Znaczy dobrze się sprawdza, ale jego wzmocnienia są ogromne, bo tutaj wzmocnienie do inżynierów, tempo badań, do zabójców, tak samo do latających machin, do artylerii, skrócenie czas przeładowania, amunicja, no tu jest naprawdę od groma wszystkich rzeczy i osobiście no nie mógłbym go wrzucić do jakiegoś tam słabszego rankingu, bo wzmocnienia, które on tutaj posiada są bardzo potężne. Bardziej, że tu mamy bardzo dużo wzmocnień pod jednostki, które zniszczą wszystkie potwory. Wzmocnienie do artylerii, która sobie poradzi ze wszystkim. Tak samo jego sama mechanika kampanii jest olbrzymie potężna. Tak samo mamy jeszcze wzmocnienia dla naszego właśnie Lorda poprzez 2 artefakty, które daje nam tempo regeneracji, siły broni, więc tu możemy naprawdę sporo ogarnąć. Leczenie plus na sekundę, odnowienie amunicji, więc to też jest bardzo przyjemne. Jednostka to artyleria, machina wojenna. No to oczywiście jest dobre. Na przykład jakbyśmy mieli te latające balony, możemy spokojnie gdzieś tam je wzmacniać. Tutaj mamy szansę na uniknięcie jeszcze zasadzki, przeładowanie. Mamy jeszcze dodatkowo wzmocnienie. Pamiętajmy, że w umiejętnościach już mieliśmy wzmocnienie dla strzelców. No to tu jeszcze mamy dodatkowo. No tutaj jeśli chodzi o początek i ogólnie samą kampanię jego, jest on bardzo mocny, tym bardziej, że jak sobie zerkniemy, tutaj u góry akurat tego nie możemy odpalić pod 5. tury, przygody Malakai Kaysona daje mu wzmocnienia do tak potężnej artylerii, że to jest naprawdę, no jest bardzo potężne. Tutaj nie ma żadnego problemu. Jeśli chodzi o przeciwników, których mamy, no oczywiście Chaos, oczywiście Molder, czyli Skaveni. Krasnody chaosu też się zawsze tutaj do nas wybierają, ale sądzę, że on jest tak potężny, że tutaj nie ma żadnego problemu w tej kampanii. Jest to trochę taka żyła złota do nabijania kasy, bo jak sobie zrobimy nawet tutaj jakiś mocniejszy garnizon, jesteśmy w stanie tu wszystkich ubijać garnizonem, a jeśli chodzi o zajmowanie, jesteśmy w stanie bardzo szybko progresować Malakai Kaysonem, przez to, że też mamy statek, w którym możemy sobie ulepszać i rekrutować bardzo mocne jednostki już na starcie, jest to bardzo łatwa i wygodna kampania. Jeśli to ogarniemy w dobry sposób, to nie ma żadnego naprawdę problemu na tej kampanii. Ja osobiście grałem nim na samym początku, trochę nie ogarnąłem, tu się przyznaję, ale później jak gdzieś tam zerknąłem, jak to wygląda, zagrałem drugi raz, no to jest zdecydowanie bardzo prosta kampania. Jeśli chodzi o armię początkową, sądzę, że jest odpowiednia względem jego i jest naprawdę mega wystarczająca na wszystkich tu przeciwników, bo w większości walczymy za przeproszeniem z hołotą, która opiera się na bardzo słabych jednostkach, na piechocie, co dla niego to jest w ogóle żaden problem. Przyzwanie jeszcze statku, którą oczywiście Malakai Kayson może podczas bitwy, jest bardzo jeszcze przydatne, bo sam statek bombarduje bardzo dużą ilość jednostek. Więc sądzę, że jeśli chodzi o umieszczenie go w rankingu, sądzę, że możemy umieścić Malakai Kaysona w ogóle tutaj. Z tego względu, że jeśli chodzi o legendarnego lorda, no siłę, jeśli chodzi o strzelectwo, na pewno ma ogromną, ale wzmocnienie, jakie on daje wszystkim jednostkom, to finalnie się przekłada na to, że nawet jak on będzie jakieś śmieszne jednostki w armii, rozniosą wszystko. Więc tu, jeśli chodzi o Malakai Kaysona, osobiście jest to bardzo banalna kampania. Bardzo dobrze uczy zarządzania strzelcami, więc jeśli macie gdzieś tam trochę problemów z zarządzaniem strzelcami, zabawą strzelcami, albo uwielbiacie się bawić strzelcami, jest to bardzo fajna opcja. Tym bardziej, że on może się opierać po prostu na strzelcach. Mechanikę możemy mieć taką, że mamy strzelców, mamy
krasnoludy, które nas bronią, czyli jakieś wytrzymałe krasnoludy, albo mamy po prostu strzeleckie jednostki i zabójców, którzy też tam bardzo szybko dojadą wszystkie jednostki, więc tutaj naprawdę jest to bardzo fajne, bardzo mocne wzmocnienia ma. No jego kampania jest po prostu bardzo przyjemna. Jeśli chodzi o wrogów, nie mamy tak jak mówię zbyt wymagających, jesteśmy w stanie ich bez problemu dojechać. Jedynie trzeba uważać może na Korna, który może na krwiopysze nam wrzucić na plecy i zniszczyć artylerię, ale tak to nie ma moim zdaniem większego problemu. Tak, moi drodzy, widzi się u mnie ranking. Jeśli macie oczywiście inne zdanie, śmiało. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i zapraszam do komentowania, wyrażania swojej opinii i do następnego. Cześć, cześć, cześć!